Siemaneczko, moja ulubiona część dnia, czyli poranek. To uwielbiam robić, bo mam swoje rutyny, mam swoje rytuały, które mnie wprowadzają do tego, że mój cały dzień jest później po mojemu. Pierwsze co jak wstaję, to dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie tykać telefonu i trzymam się tej zasady, że unikam po prostu bodźców zewnętrznych, skupiam się tylko i wyłącznie na sobie. I później dla mnie najważniejsze co, to jest woda. Akurat tu mam wmontowaną wodę alkaiczną, nawodnia najmocniej organizm, ma pH 10 i jest to naprawdę niesamowita woda, która odczuwam na sobie, że jest zupełnie inaczej, kiedy piję 4 litry codziennie, to ta woda naprawdę ma ogromny dla mnie wpływ. Później kawka, chwilę dla siebie i później wchodzę do zimnej wanny. Lubię mieć ten porządek w domu, naprawdę, bo za każdym razem jak wracam do czystego domu, to się czuję bardzo dobrze i moje mieszkanie powinno być taką moją oazą. Wracam z ciężkiego treningu czy z przygotowań. Ogólnie każdego dnia to chciałbym mieć tak, że przychodzę do czystego domu. I nie wiem też czego to tak mam, ale myślę, że to jest kwestia wychowania. Właśnie mnie interesuje trochę ta tematyka stoicyzmu i trochę tematyki tej kultury chińskiej, gdzie są pokazani mnichowie, jak oni funkcjonują i mnie to najbardziej satysfakcjonuje w ogóle ich życie, dlatego myślę, że ich rzeczy, ich rytuały sobie wprowadzam w życie i wiem, że się na mnie to sprawdza i dobrze się z tym czuję. Ja widzę po sobie, że na przykład takie książki też mi dużo dają, nie? Gdzieś tam troszkę odcinam się od tych zewnętrznych bodźców, bo teraz świat jest trochę specyficzny. Poszedł w tą stronę taką dużo elektroniki i ciężko się oderwać od tych bodźców zewnętrznych, nie? Sięgam po książkę, to mówię, się tak zagłębiam w tą książkę, że nie potrzebuję w ogóle tych bodźców, nie? Ja wtedy też się czuję tak naprawdę skoncentrowany wtedy na treningu. Jeżeli, wiesz, nie jestem przebodźcowany od telefonu, nie? Z tym morsowaniem to mega fajna sprawa. Ja sobie nie wyobrażam przygotowań bez tego, ale jednocześnie lubię się też edukować pod tym względem, więc dla chętnych, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam książkę Wima Hofa. No jest to chłop, który ma fach w tej dziedzinie, jeśli chodzi o oddychanie, jeśli chodzi o pracę z umysłem i z zimnem. No właśnie dojeżdżamy sobie na trening. Dzisiaj mamy dzień sparingowy, środa. Najfajniejszy dzień, 5x5. Dojeżdżamy akurat do BT Gymu ze Stargardu, 40 minut drogi. No i co, ogień dzisiaj, nie? Także do zobaczenia na macie. Wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Że moja kobieta wczoraj zdała prawo jazdy za 4. czy 5. razem. I może ona mnie będzie wozić na trening. Fajnie by było. Let's go. Mój trener, wiesz, Polis, cały czas wysłamy filmiki, nie? Że klient stoi w kebabie, cały czas macha rękoma w sklepie. Podobno jestem taki sam, nie? Podobny. Kiedy nie pójdę, to macham tymi łapami. Za przeproszeniem żygałem troszeczkę tą matą i tym wszystkim, tymi kontuzjami, martwieniem się, czy ta ręka już jest zdrowa, czy nie jest zdrowa. Nie wychodzisz za karę do tej walki, bo musisz innym i sobie coś udowodnić, że dalej zasługujesz, tylko wychodzisz, bo a to kochasz, nie? Michał w dżinsach specjalnie pod kamery się ubrał. To też jest coś wyjątkowego dla wszystkich. Już Karol ze mnie breakdown. Michał mnie wspiera teraz w przygotowaniach, Michał mi pomaga bardzo dużo i jakby za to go cenię i to jest gość, który cały czas jest na macie, więc jakby nic go nie złamało, on cały czas robi i treningi, i sparingi. Mocny okres przygotowawczy, ale dzisiaj wstałem rano, nawet tak nie bolało wszystko, że jest nieźle. Walki, zwycięstwa, przegrane, kasa, sława, to tak naprawdę wszystko jest, jakby to powiedzieć, dodatkiem tego. Cała ta droga i przygoda jest fajna, bo tak poznajesz naprawdę kupę różnych ludzi, zwiedzasz różne miejsca, tak jak ja na przykład zawsze lubiłem walczyć za granicą, no bo zawsze człowiek pojechał, trochę coś zobaczył, są te porażki, są te kontuzje, ale tak naprawdę to jest świetna przygoda, kształtuje charakter na całe życie i ja bym tego nie zamienił za nic, nie? Nawet jakby to miał dzisiaj skończyć, no to uważam, że to był czas na pewno niezmarnowany.
ukształtowało mnie jako człowieka i wszystkie te przygody, ludzi, których poznałem, to jest świetna sprawa, nie? Damian Mieczkowski, kategoria średnia, Federacja KSW. Bycie dla mnie w Federacji KSW jest zdecydowanie spełnieniem moich marzeń. Ja jako młody chłopak oglądałem te pierwsze konfrontacje. Pamiętam, jak Juras chyba wygrał pierwszą konfrontację w hotelu, walczył w doboku, ja też się wywodzę z taekwondo i dla mnie każde wejście do klatki Federacji KSW jest czymś wielkim. Dobra, zaczynamy, panowie. Robimy dzisiaj tak. Tomuś do klatki pierwszy wchodzi z Maciusiem. Robicie pierwszą rundę, potem Maciuś z Ledą robi 2 rundy, tak? Damian wchodzisz na 2 rundy do Tomka i na końcu Kamil sobie wchodzi na 2 rundy do Tomka, a Chinon się tutaj będzie z wami z boczku mieszał, okej? Czy tutaj, okej? Dobrze. Nie? Pierwsza runda, poszło. Sprawdzę go tym luźnym lewym, takim luźnym lewym, żebyś zobaczył, jak dobre to jest to. Dobre to jest Maciuś. O, ślicznie, teraz dobre Maciuś, przepuszczaj, bardzo dobrze. Końcówa Maciuś, musisz się obalić. Za nogę, luźna ta prawa, akcent na lewą, za nogę wejść. Dawaj lewa. Tomuś, chodź, zostaw mi, bo ty tak klatki nie potrzebujesz, to masz więcej miejsca do uciekania. A Maciek bardzo potrzebuje klatki. Czas! Tomek, no bardzo dobrze. Zapamiętaj tą chwilę, bo to ostatni raz. W tym tygodniu. Pamiętaj, żeby się za to rozliczyć. Słuchaj, ale tylko dlatego dzisiaj są nagrywki, bo tak to byś nie słyszał. Rozczapiać. Nagrywaj mnie w jeansach, Tak, bo to... Ja znów chcę walczyć, ja znów chcę się bić, ja znów chcę szukać luk i chcę wyjść i chcę tą walkę po prostu wygrać. Szefu, jak to mówię, niech czuwa nad moimi rączkami i tyle, tak? Wydaje mi się, że już jestem zdrowy i te ręce są na tyle zagojone, że po prostu się nie martwię, nie? Bo są już one sprawdzone pod każdym względem, czy przy sparingach, czy przy tarczach. Pierwsza walka z Borysem Dzikowskim, coś pięknego. Pamiętam, jak wyszliśmy do klatki i stanęliśmy obok siebie, mówię, kurczę, duży jest trochę, ale no, byli tam moi kibice i w ogóle biała klatka, duża hala, Federacja KSW, moja głowa, mój procesor był tak zaprogramowany, że szedłem cały czas do przodu, no i zwyciężyłem w tej walce i no, to jest ciężkie do opisania, te emocje, które tam w mojej głowie się tliły wtedy. Rywal fajny, mocny, Bartosz Kurek, bardzo silny chłopak, duży, striker, mocno uderza, no coś pięknego dla mnie. Na pewno będę chciał się sprawdzić w tej płaszczyźnie z Bartkiem. Ponad 20 lat jestem w sportach walki i chciałbym w końcu pokazać takie pełno przekrojowe piękno tego MMA. Dorabiam. Dużo robię tlenu, bo jednak będzie 5 rund walka. Na pewno trochę będzie mnie to kosztowało. Będę gotowy na 5 rund, tak jak widziałeś dzisiaj, 5 rund w dobrym tempie. Jak widać jest okej, także tlen po prostu, mam jeszcze siły. Po co by się męczyć, lepiej się jeszcze dotlenić, poddychać tym cudownym powietrzem, bo te 25 minut to tam jest takie powietrze, że uwierzcie mi, jest przyjemnie. Trzeba być na to gotowy. Jeżeli nie będzie się cofał, to zostanie na tej klatce. Jeżeli będzie chodził na nogach, to ja będę chodził za nim i tyle. Rodzice, oni wyciągnęli mnie na pierwsze sztuki walki i to było na Aikido. Jak miałem 5 lat, to poszedłem na trening Aikido z bratem. Do tego po 5 latach zaczęła się piłka nożna, czyli jednocześnie trenowałem sporty walki, piłka nożna, ale później zaczęły się sporty bardziej kontaktowe, takie jak jiu-jitsu tradycyjne. Później brat wyszedł z inicjatywą pójścia na brazylijskie jiu-jitsu, do Jarka i Marcina Kocha i tam w sumie zacząłem swoją przygodę z jiu-jitsu. Jednocześnie robiłem jiu-jitsu,
Muay Thai i grałem w piłkę nożną. Także 3 dyscypliny, było tak, że 3 treningi po prostu dziennie czasami robiłem, ale do wszystkiego mnie tata ciągnął. I za to jestem mu bardzo wdzięczny, no bo na tamten moment ja nie myślałem kategoriami tymi, że osiągnę sukces. Jakby nie wiedziałem, że to może być, nie? Później zaczęło się MMA właśnie w Berserkerach u trenera Piotra Bagińskiego i tak do teraz się to wszystko toczy tak naprawdę. Także jestem w miejscu, jakim jestem i też mi się wydaje, że tutaj też była mocno zagłębiona taka moja wizualizacja i wizualizacja moich rodziców, bo pokój wyglądał tak, że miałem łóżko i zrobioną klatkę. Jakby już spałem w oktagonie. I nad łóżkiem miałem napis KSW z kartonu. Tata, jak miałem 14 lat, tata mi z kartonu zrobił napis KSW, wymalował na czerwono i pod napisem byli zawodnicy. Michał Materla, Pudzianowski, Mamet Khalidow i Rafał Moks, chyba jeszcze byłem 4 zawodników. I każdego ranka, jak się budziłem, to zawsze miałem napis KSW nad sobą. I dzień w dzień tak było i jakby od początku była moja droga ukierunkowana. Ja chcę być po prostu najlepszą wersją siebie i też tak czuję, że zostałem wychowany. No jestem niesamowicie zadowolony, że jestem na takiej ścieżce. I sam jestem ciekaw, gdzie ona mnie doprowadzi. Teraz mam pojedynek z Tymoteuszem Łupaczykiem, bardzo mocny zawodnik, ja o tym doskonale wiem, ale ja wiem, że też daję z siebie w 100% wszystko, co mogę zrobić. Co wyjdzie w walce, to nie wiem, zobaczymy. Ja jestem mega ciekawy tego pojedynku, bo ja wiem, na ile mnie stać i wiem, na ile też jego stać. Piotrka znam dużo, w sumie kupę lat. Zaczynaliśmy w sumie razem praktycznie, bo to były początki MMA, jak trenowaliśmy. Zawsze wydawał się sympatycznym gościem. Nie spodziewałem się nigdy, wiadomo, robiąc wtedy z nim, że mogę się kiedyś z nim spotkać. On był wtedy w innej kategorii wagowej, ja walczyłem w innej kategorii. Kolejny mój przeciwnik, któremu muszę stawić czoła, wydaje się dobrym człowiekiem i w sumie na tym zakończmy, bo tak naprawdę do 8 marca on będzie moim rywalem i jedynie co mogę się o nim wypowiedzieć, to że będę chciał z nim wygrać. Są ludzie też oczywiście, którzy we mnie wierzą, ale są też ludzie, którzy we mnie nie wierzą. I tak jest, było i będzie. I ja nie mam zamiaru tego zmieniać, ani nikomu nakładać makaronu na uszy, że ja jestem w stanie i dawać tutaj argumenty na to, że mogę wygrać z Piotrkiem, bo wiem, że mogę wygrać, tylko ja po prostu, ja mam o tym wiedzieć, a nie ludzie dookoła, tak? A wszystkich zapraszam przed odbiorniki 8 marca. Fajnie sparingi poszły, 5 razy 5 zrobione. Jedziemy teraz oczywiście do mojej szkoły, w której skończyłem ostatnie 3 klasy liceum, także też będzie ciekawie, zobaczymy, co tam dyrektor wypowie się na mój temat. Dzwoniliśmy, pytaliśmy się o kontakt, czy będą, bo mamy w Zachodniopomorskim są ferie. To nawet dowiedziałem się, że mam jakieś zdjęcie swoje gdzieś tam koło gabloty, czy gdzieś, także też jeszcze nie widziałem, to bardzo miło. Przyjechaliśmy teraz pod szkołę, w której kończyłem swoją edukację tutaj. Liceum ogólnokształcące, niepubliczne. Idziemy do dyrektora zaraz porozmawiać na mój temat. Ciekawy jestem, co powie. Czy będzie bardziej wspominał moją pierwszą klasę liceum, czy trzecią, bo w pierwszej byłem większym obuzem, w trzeciej troszeczkę łagodniejszym, także czekajmy, bo sam jestem ciekawy, nie? Pomyślałem od razu do pani Emicji, dzwoniłem. Cześć. Nie będę oszukiwał, no troszeczkę było ze mnie takiego łobuza. Miała naszą 4, tak, ojciec za granicą robił kapustę, tak, mama tutaj się nami opiekowała, no i nie radziła sobie z nami, tak. Potrzebowałem takiej osoby, która zrozumie mnie, że jakby może czasami działam pod wpływem emocji i robię różne dziwne rzeczy, ale że myślenie jakby i działanie mam dobre, tak, że chcę jakby, że inicjatywę też mam dobrą. Chcesz zobaczyć, że jesteś u nas w szkole wiecznie? No chciałbym zobaczyć. To się zdziwisz, teraz się zdziwisz. Teraz się zdziwisz. Zaraz Zobacz. poprowadzę. Dobra. O, ale Ty fajnie. jesteś tutaj wzorcem dla dzieciaków. Tam zobaczcie. Jak mnie wkurzają, albo są oni Tacy dumni jesteśmy z ciebie. Dziękuję bardzo. Tu macie No. wzór i tego gościa macie naśladować. Tacy jesteśmy dumni. O, dziękuję. Bo zaraz się wzruszę trochę. Nie, to jest Naprawdę? warte wzruszenia. Bo wyszedłeś na ludzi, nie? Staram się Czy nie? cały czas. No staram się cały czas. No. Życie to ciągła praca nad sobą. A ty kiedy walczysz? No właśnie 8 marca właśnie, A nie? gdzie? No w Gorzowie mam walkę wieczoru o pas. Teraz walczę tymczasowy, nie? Także No to walczysz, trzeba będzie jechać. poczułem wartość swoją, że jednak, że nie wszystkim muszę się podobać, ale są ludzie, którzy mogą chcieć mnie zrozumieć, nie? I właśnie to byli oni, że oni chcieli mnie zrozumieć. Ja wam zaufałem i czułem tą taką opiekę w tych końcowych takich, w końcowym jakby uczęszczaniu do szkoły, że czułem, że no, ktoś chce mnie chociaż zrozumieć, nie? Moją tą taką, moją naturę, moje wrodzone ADHD i Zawsze tak samo was kojarzę, że jeden za drugim. Tak. my zawsze wszędzie razem. Tak, to prawda, no. Takiego rodzeństwa naprawdę rzadko, nie? O, zobaczcie, co zdjęcie. Nie. Tutaj to mi jest słabo widoczny, ale tutaj widać twoim... Nie, no, Sebuś to jest Sebuś, nie? Ale obserwujemy cię, jesteś super ojcem, naprawdę. Nie, no, normalnym jestem. Super. Normalnym. Dla chłopaka też jesteś fajny i jeździsz z nim na wycieczki w ogóle. Normalny jestem. No, oby tak było więcej takich normalnych, wiesz?
Jestem dumny ze swojej całej rodziny, tak, że idziemy razem do przodu, że młody sobie radzi fajnie w szkółce piłkarskiej, że moja córeczka tak radzi sobie i bardzo jakby bierze do siebie te rzeczy, które mówię, bo mimo tego, że czasami nie było łatwo, powiedzmy, jak mieliśmy taki problem, że cały czas jadła słodycze, nie wiedziałem już, jak mam zareagować, bo chciałem być dobrym ojcem, tak? Chciałem jakby dawać to, czego ja nie miałem, ale powiedziałem do niej, że mówię, chcesz być księżniczką, mówię, chcesz być zdrowa, chcesz mieć ładną figurę, uwielbiasz sukienki, oglądasz bajki z księżniczkami i tak dalej. I mówię, że no, nie możesz jeść cały czas słodkiego, bo to jest niezdrowe, tak? Możesz być otyła kiedyś i tak dalej. Przychodzę po nią do przedszkola, a pani mówi, Boże, jaka Ninka się zrobiła. Ona powiedziała, że nie chce jeść słodkiego, bo tata mówi, że tylko na weekend jemy słodkie, że my się tylko zdrowo, tato, odżywiamy, prawda? Od dzisiaj tak do mnie mówi z taką dumą. A ja mówię, Boże święty, tak mi kamień z serca spadł. Mówię, że przyjęła to do siebie i zareagowała i od tamtej pory na śniadanko, normalne jedzonko, tata, piątek, sobota czy tam niedziela, idziemy na słodkie, tak? Albo sama, powiedzmy, jedzie do mojego brata. Nie, dzisiaj, jaki jest dzień dzisiaj? Dobra, nie jest sobota, to dzisiaj nie jemy słodkiego i mówię, Boże święty. I to było dla mnie takie coś, że mówię, jednak idę w dobrym kierunku, czasami może z taką charyzmą i z takim jakby bardzo mocnym zaangażowaniem to powiem, ale widzę, że to jakby podziałało i z takich sytuacji właśnie jako tata, jako człowiek jestem dumny, że pomagam i że moje dzieci mnie rozumieją, nie? Co tu będziecie robić? Synek będzie trenował boks. Staram się go wychować na mężczyznę, także zaczyna od boksu. Wygrałeś. Może być najmocniejsza część. To może być najmocniejsza część tego materiału. No, to może być tak. Tak, unik, i do tego lewy się. A w drugą stronę. Tak jest. Teraz jesteśmy na zajęciach boksu dla dzieci. Mój syn tutaj trenuje, także tak wyglądają u mnie niektóre popołudnia. W inne dni zabieram córkę na karate, ale to jest, dzisiaj mamy boks. Uważam, że każdy chłopak powinien trenować sporty walki najlepiej, bo to po prostu wzmacnia poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa. Nie? Z trenerem tutaj trenowaliśmy razem na jednej sali u świętej pamięci Jana Paszkowskiego i teraz widzę, że on prowadzi klub i zajęcia i dzieciaki, a jeszcze kiedyś my byliśmy takimi dzieciakami i trenowaliśmy, mówię, u jednego trenera, nie? Witam was u mnie w domu, to mam taką salkę, że tak powiem, na poddaszu, moje małe królestwo. Dużo dorabiam tutaj do normalnych zajęć w berserkerach. Z synem nieraz trenujemy też trochę. Medale mam, z brazylijskie jiu-jitsu, taka moja ścianka medalowa. Z różnych czasów, gdzie się zajmowałem głównie jiu-jitsu, MMA było tak trochę z tyłu. Tu jest głównie dużo mistrzostw Polski, 1, 2, 3 mistrzostwa Europy. To był duży, że tak powiem, rozdział w moim życiu. Staram się używać to w klatce, wiadomo, jest to dobra broń. Pucharki też większość jest z jiu-jitsu, no trochę z walki MMA też wiadomo dają puchary, to jest nawet miałem jakieś walki w boksie amatorskim, to 2 są z boksu. To pasy mam o 2, jakieś mówiłem, takich mniejszych federacji, a już niestety upadłych, tak, ale jakieś tam są fajne pamiątki, fajne wspomnienia. Wbrew pozorom właśnie to jest inaczej trochę, bo im więcej walk, tym większy stres dla mnie. Z roku na rok jakoś bardziej to przeżywam, nie wiem, być może zwiąże się z tym, że te kontuzje się częściej już zdarzają, lat coraz więcej. To najbardziej o to się martwię, nie o wynik walki, bo wiem, że Maciek zawsze daje z siebie wszystko, zawsze walki są super, tylko żeby wyszedł z tego cały bez kontuzji, żeby mógł pracować, żeby mógł normalnie uczestniczyć w życiu, trenować i to jest tylko taki czynnik stresogenny. Chciałbym poczuć się spełniony, tak powiem, nie? Jak jeszcze nam dużo tej kariery nie zostało, mam 36 lat w tym roku, myślę, że jeszcze chciałbym do 40 powalczyć i chciałbym, że tak powiem, wtedy powiedzieć, jestem spełniony sportowo, jest koniec, nie? A czy tak będzie, zobaczymy, nie? No jeszcze się tak do końca spełniony nie czuję sportowo, tak? Okej, bo walczyłem w Ameryce, jakąś część marzeń spełniłem, teraz jestem tutaj, nie? Tak jakby kolejny etap, ruszam od nowa, mam tu swoje cele, nie? Powoli, mam nadzieję, że będę krok po kroku się zbliżał, no i jak skończę tą przygodę, no to będę spełniony sportowo. Przeciwnik uważam osobiście troszkę lepszy niż poprzedni. Ma dużo walk, jest doświadczony. Ja będę chciał swoje atuty wykorzystać, tak? Siłę fizyczną, gdzieś go tam zgasić jakimś mocnym uderzeniem, gdzieś tam w parterze go przytłumić, nie? No, a jak będzie, zobaczymy, nie? Narzucę swój styl gry i to ja będę zwycięzcą.
Chciałbym też być silny jak mój tata. Treningi fajne są męczące. No i potem mam też dużo zakwasów, ale opłaca się. Zazwyczaj Dzień Kobiet to jest normalny dzień dla nas, także są kwiaty, są życzenia, a poza tym jakoś nie celebrujemy specjalnie. No Maciek jest też takim człowiekiem, który daje bez powodu kwiaty, więc ja też nie czekam całego roku na ten dzień, żeby otrzymać te kwiaty od niego. No ale jest jeszcze jedna mała dziewczynka w tym domu, która czeka. W tym roku będzie zdecydowanie inaczej, bo będzie bardzo dużo emocji. Jest gala, a to się wiąże zawsze u mnie z wielkimi emocjami. Przygotowania Maćka, ten cały proces to jeden wielki stres. A że gala będzie blisko, to w tym roku będę uczestniczyć w niej czynnie. No i nie czekam na kwiaty, ale czekam na wygraną.